Cześć kochani, znów się witamy. Tym razem znowu chcę spełnić swoją obietnicę i pokazać następne dwie moje książki. Książkę, zwłaszcza jedną, Nie samym chlebem żyje człowiek, książkę szczególną, ale o tym za chwilkę. W pierwszym rzędzie chcę Wam podziękować serdecznie za te ponad 4000 subskrypcji. I tak jak już wiecie, jak sobie myślałem, miałem taką myśl, że jeżeli dojdę do 4000 subskrypcji, to po prostu zaplanujemy sobie po prostu ostrą promocję, czyli o 1/4, 4000, 1/4 w dół ceny, czyli 25%. Jest to okazja, ażebyście wy, którzy macie różne preferencje, różne powiedzmy zapatrywanie, mogli się zapatrzeć w dodatkowe pozycje, uzupełnić swoje biblioteczki domowe i tak dalej. Oczywiście każdy robi we własnym zakresie to, co uważa. Może zamówić, może nie zamówić. To jest sprawa oczywiście otwarta. Szczególnie dzisiaj ta jedna z książek będzie taką moją książką szczególną. Od razu powiem, ale o tym za chwilkę. I teraz, jak poprzednio, kochani, chcę po prostu pokazać, gdzie te książki można zamówić, a więc udostępniam ekran. O, tutaj przepraszam, bo tu się dużo rzeczy różnych pokazuje. Więc pierwsza podstawowa sprawa, wystarczy, że wygooglujecie www.januszdabrowski.pl. O, tutaj R-ka mi się nie wbiła. Dobrze. I w tym momencie wchodzicie na mój sklep, a więc już to wiecie, żaden problem. Pokazuję adres mojego sklepu www.januszdabrowski.pl. Tu moje hasło jest: z ludźmi, dla ludzi, poprzez ludzi. Fotka to jest taka pamiątka po prostu z bardzo dużego eventu, gdzie wielokrotnie występowałem. Fajnie mówić przed 2000 ludźmi. I tutaj u góry są zakładki o mnie, publikacje. Jest sporo tych publikacji. Możecie zajrzeć, jest sklep, książki i wówczas po prostu klikacie sobie na to, co sobie wybierzecie i sprawa załatwiona. Więc na przykład tutaj oczywiście są zestawy 10% taniej normalnie, ale teraz wszystkie książki możecie po prostu zamówić za 25% ceny mniejszej, 25% oszczędności. A więc mamy tutaj książkę Nie samym chlebem żyje człowiek. Jest rzecz jasna obszerny opis, ale jeszcze o tym za chwileczkę sobie porozmawiamy. A więc jest konkretny opis. Dodatkowo jest jeszcze książka Kim jesteś? I teraz za chwileczkę kilka słów na temat tych książek powiem. A więc znowu klikacie. Zaraz się pewnie otworzy. O, wymiędlić musi. I jest pokazana miniaturka, opis tej książki, co zawiera, dla kogo jest ta książka, dlaczego warto i tak dalej, i tak dalej. Ale nie na tym się chcę skupić. A więc wystarczy kliknąć 25% tani, kod 4000, 4000. Jak wbijecie, już są pierwsze zamówienia. Bardzo dziękuję tym, którzy zamówili te książki, 25% taniej i sprawa załatwiona. Natomiast chciałbym w tej chwili przybliżyć treści tych książek. Pierwsza książeczka, bo to jest taka broszura bardzo cienka, pisze bardzo obszerne rzeczy, ale pisze też takie kompendia. Kim jesteś? Dlaczego powinieneś być pozytywnym egoistą i dlaczego powinieneś dbać o swoje ciało, umysł i ducha? I tu, kochani, po prostu troszeczkę przeskroluję, pokażę Wam te kilka stron. Treść jest niewielka. Dlaczego trzeba być egoistą? Jakie jest moje motto? Dlaczego jesteś wyjątkową istotą? I dlaczego jesteśmy arcydziełem aktu stworzenia? Czy aktu kreacji, czy ewolucji? Jak ktoś sobie chce wierzyć, to niech wierzy, czy też wie, nie ma o czym mówić. Natomiast, kochani, dlaczego trzeba być egoistą? Są dwa rodzaje egoizmu w ogóle. Egoizm tak zwany pozytywny i egoizm negatywny. Zacznę od tego drugiego. Egoizm negatywny to zasadza się tutaj na takim powiedzeniu: tylko
czy przeświadczeniu tylko i wyłącznie ja na pierwszym miejscu i sprawa załatwiona. Natomiast egoizm pozytywny zakłada zupełnie co innego. Przede wszystkim ja. Przede wszystkim ja. Dlaczego? Według powiedzeń, bliższa koszula ciału, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Więc najpierw ja. Jak w rodzinach, tych takich powiedzmy, no posłuszmy się przykładem Indian południowoamerykańskich, które żyją jeszcze gdzieś tam w dżungli amazońskiej. Najpierw jest mężczyzna, który jest silniejszy normalnie fizycznie, więc on idzie na polowanie, więc jemu się należy najpierw posiłek. Przepraszam, nie chcę nikogo oczywiście urazić. Dzisiaj mamy inne. Dzieci są często na piedestale. To jest błąd absolutnie w wychowywaniu. Dzieci należy kochać, ale w pierwszym rzędzie są rodzice, później są dzieci. Komuś się to może nie spodobać, ale ja wiem po prostu swoje. Właśnie po to mamy kochać dzieciaki, żeby one znały pewną hierarchię. A więc jest tata, który poluje i jak nie upoluje tapira, czy jakiegoś innego zwierzaka nie przyniesie do domu, to te dzieciaki i żona mogą z głodu po prostu umrzeć. A więc on musi mieć siłę, żeby ileś tam kilometrów przemaszerować przez dżunglę, może po prostu ścigać tego zwierza, no, upolować go i tak dalej. Później jest mama, która przygotowuje to wszystko i dzieci, od najstarszego do najmłodszego, bo już najstarszy syn na przykład może pomagać ojcu w polowaniach, najstarsza córka może pomagać mamie w pracach domowych i tak dalej, więc jest pewna hierarchia. Nie oznacza to, że w takim razie te dzieciaki, ojciec się na przykład naje, a dzieci też nie, uchowaj Boże, to zupełnie o coś innego chodzi, ale wy to doskonale rozumiecie. A więc dlatego należy być przede wszystkim pozytywnym egoistą. W pierwszym rzędzie ja. Jeżeli ja nic nie mam, to czym się mogę z innym podzielić? Co mu mogę dać? Jeżeli ja bym nie zadbał o siebie, nie słuchałbym wszystkich tych życzliwych inaczej, którzy mi nad uszami bębnili przez wiele lat. Ale co ty robisz? Ty się weź za konkretną robotę, otwórz jakiś biznes, siedzisz, te książki tłuczesz. Po co ci to? Do czego to jest potrzebne? Kto ci to będzie czytał? I tak dalej, i tak dalej. To było wybitnie sprzyjające środowisko. A ja jestem koziorożec, bardzo uparty i dążący do realizacji własnych celów. I miałem taką ideę fix, że zdobywałem tę wiedzę i chciałem się tą wiedzą po prostu podzielić. I dzisiaj dzielę się tą wiedzą, ale gdybym jej nie miał, to czym bym się dzielił? I to dotyczy każdego z was. Każdy z was jest, słuchajcie, bezcenną istotą, tak prawdę mówiąc. Każdy z was ma coś takiego w sobie, co jest indywidualne, dla niego tylko. Jeżeli weźmiecie lusterko, postawicie przed sobą, spojrzycie na siebie, spojrzycie wokół, to przecież nie ma takiej istoty drugiej jak wy w całym kosmosie. Może gdzieś jakieś klony sobie wędrują, ale nie sądzę. A więc jesteście wyjątkowi. Nie mówię, nie ma tutaj żadnej z mojej strony jakiejś takiej, wiecie, śmieszków i tak dalej. Naprawdę jesteśmy wyjątkowi, dlatego tutaj jest i rozdział. Jesteś wyjątkową istotą. Pytanie dlaczego? Bo słuchajcie, jeżeli w ogóle tu jest takie zdanie, pojawia mi się, miłość jest tym, kim ty jesteś, bo zostałaś stworzona w wyniku najcudowniejszego aktu kreacji, miłości. Oczywiście można powiedzieć, no dobrze, ale jeżeli się dziecko rodzi w wyniku gwałtu i tak dalej, słuchajcie, można filozofować oczywiście, ale w każdym razie jesteśmy istotami cudownymi, jesteśmy arcydziełem aktu stworzenia czy aktu ewolucji. Jak komu się to podoba, niech sobie po prostu wierzy czy myśli i tak dalej. Ale pytanie, czym jest życie, kim jesteśmy? Życie jest tym, czym nie wiem, choć je posiadam. To zdanie należy do księdza profesora Włodzimierza Sedlaka, niesamowite. Więc słuchajcie, na przykład rodzą się dzieci, ale słuchajcie, no cud, tylko fragmencik. My jako jedyni spośród około 300-500 milionów komórek, które wytrysnęły z prędkością około 45 km na godzinę,
Z ciał naszych ojców znaleźliśmy swoją drugą połówkę w zakamarkach ciał naszych matek, drugą cząstkę naszego ja, jako ciała. Te komórki, plemniki wyruszyły w drogę, którą można przyrównać do przepłynięcia wpław Atlantyku z Europy do Ameryki. To jest 10 000 kilometrów. W dodatku ciemną nocą. Z ogromnej liczby wyruszających w nieznane męskich komórek zaledwie około 50 dociera do jajeczka o średnicy 0,02 milimetra, a tylko jeden plemnik je zapładnia. To jest po prostu, kochani, to jest coś nieprawdopodobnego, na co zazwyczaj nie zwracamy kompletnie uwagi. I teraz, jeżeli przyjrzyjmy się wnętrzu komórki, to okazało się, tutaj jest taki fragment, zacytuję: komórka jest najdoskonalszym i najlepiej zaprojektowanym systemem, aby móc pojąć istotę życia, która ujawniła się dzięki biologii molekularnej. Należałoby powiększyć komórkę miliardy razy, aby uzyskała przekrój 20 kilometrów, czyli wielkości miasta takiego jak Londyn czy Nowy Jork. Uda nam się wtedy dostrzec obiekt o niczym nieporównywalnej złożoności i harmonii. Na zewnętrznej powłoce komórki będziemy mogli zobaczyć miliony otworów przypominających drzwi statku kosmicznego. Służą one do przyjmowania i oddawania niektórych substancji. Gdyby udało się nam wejść przez taki otwór do wnętrza komórki, znaleźlibyśmy się w świecie techniki i kompleksowości, który wprawiłby nas w wielki zachwyt, ale którego nie jesteśmy w sumie w stanie ogarnąć rozumem. To jest taka książka akurat pewnego profesora biologii Michaela Dentona. To jest coś niesamowitego. I jeżeli rozpatrzymy nasze DNA, inne historie, mitochondria komórkowe, centra energetyczne komórek, co się dzieje na przykład w oku, jakie procesy zachodzą, co się dzieje w naszych naczyniach krwionośnych, w całym układzie krwionośnym, którego łączna długość to jest praktycznie 150 000 kilometrów, 3,5 długości naszego równika. Długość równika 40 000 kilometrów, tak? A więc to jest coś nieprawdopodobnego. To, że okazuje się, że mamy nie tylko mózg w głowie, ale mamy tak zwany mózg sercowy, mamy mózg brzuszny między innymi, co udowodnił dr Michael Gerson. Okazuje się, że mózg ma tak zwaną płeć, bo mózgi kobiet, mózgi mężczyzn inaczej pracują. Chodzi o te półkule, lewa, prawa i tak dalej. O tym wszystkim tutaj piszę na kilkudziesięciu zaledwie stronach i tak dalej. A więc Brain Sex na przykład i tak dalej, i tak dalej. Są autorzy, którzy napisali bardzo ciekawe książki na ten temat. Właśnie dr Michael Gerson, który udowodnił, że ponad 80% sygnału biegnie z mózgu jelitowego, brzusznego do głównego mózgu w głowie, no czyli jest główny w związku z tym, a niecałe 20, troszeczkę mniej, biegnie z mózgu z kolei do jelit. A więc jelita, potężny szlak, po prostu nerwowy i tak dalej. Więc słuchajcie, jest to niesamowite. Jak widzicie, niewiele tych stron jest, to jest takie 40 parę stron, około 50, akurat jeżeli chodzi o tę książkę. Kim jesteś? Więc mnie to fascynuje, nie wiem czy was, ale to jest coś niesamowitego. I druga książka, o której mówię, że to jest najważniejsza książka mojego życia: Nie samym chlebem żyje człowiek, jak odkryć Boga w sobie. I ja, pisząc tą książkę, napisałem ją, zresztą o tym piszę, słuchajcie, piszę o tym we wstępie. Napisałem ją, kochani, w ogóle zaraz, może tutaj najpierw odniosę się troszeczkę do treści. Nie jest to książka oczywiście dla wszystkich. To jest książka, książkę każdy może przeczytać, tylko powinien być w pewien sposób jakby przygotowany. Ja bardzo prosiłem ludzi, tych moich czytelników, którzy sięgną po tę książkę, żeby byli pełni życzliwości dla autora.
żeby po prostu przyjęli ją ze spokojem, bo pewne treści mogą być dla wielu dość kontrowersyjne. Tym bardziej, że każdy z nas urodził się w różnych rodzinach. Jedni są wierzący, drudzy niewierzący, jedni są katolikami, inni zielonoświątkowcami, świadkami Jehowy i tak dalej, i tak dalej. I tak w życiu się ułożyło, że ja rozmawiałem przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich. Tych, które przed chwileczką wymieniłem, i innych różnych. Adwentystów Dnia Siódmego, badaczy Pisma Świętego, oczywiście katolik, jestem z urodzenia, że tak powiem, z chrztu katolikiem, ale tak prawdę mówiąc, jak dojrzewałem, to okazało się, że żadne jakby wyznanie mi nie odpowiada. Więc ja się nie przywiązuję i z pełnym szacunkiem dla każdego, kto wierzy w jakiś inny sposób, ale uważam, że każdy ma własną ścieżkę dojścia do Boga, czyli ilu nas jest ludzi, tyle jest ścieżek do Boga, tak prawdę mówiąc. A co to jest Bóg? Czy Bóg to jest nazwa własna? To jest tylko etykietka, tak prawdę mówiąc, bo jedni nazywają to Gicze Manitu, na przykład Indianie, inni Allahem. Znowu proszę, nie oceniajcie mnie ewentualnie niektórzy w jakiś sposób drastyczny, co ty mówisz, człowieku, burzysz mnie i tak dalej, burzę jakiś światopogląd. Nie chodzi o to, chodzi o to, żeby inaczej spojrzeć na to. A więc zobaczcie, mówię tutaj o tym, że nasze ciała to jest to świątynia, o czym mówił Chrystus Jezus, tak prawdę mówiąc. Mówię o tym, że zmieniając siebie, zmieniamy cały świat. Nie musimy kogoś zmieniać, trzeba pracować nad tym, żeby zmienić samego siebie. Jest tutaj, słuchajcie, bardzo dużo takich treści, które wynikają z Biblii. Zastanawiałem się nad tym, bo mnie fascynowało to, co tam jest takiego napisane. I po pewnym czasie zaczęło mnie ciągnąć do tej lektury, żeby zrozumieć, bo jeżeli mam być wierzącym, obojętnie jakiego wyznania, czy katolikiem, czy takim, czy siakim, jakiegoś innego wyznania, to powinienem wiedzieć, co jest napisane w tej księdze. Czy w tej księdze jest sama prawda? No niekoniecznie, bo jest takie powiedzenie, ale no to się mówi, że Biblia to jest Słowo Boże. A jeden z ludzi, na których się też opierałem, taki pan Bolesław Parma, mówi, to nie jest tak. Biblia nie jest Słowem Bożym, tylko Biblia zawiera Słowo Boże, a więc to już zmienia postać rzeczy. Można się tam dużo nauczyć. Dla mnie to była naprawdę niesamowita księga. Księga po prostu mądrości. O ile się czyta ją ze zrozumieniem, ale żeby mieć to zrozumienie, to ja prosiłem, mówię, Boże, daj mi Twoje boskie zrozumienie, spraw, żebym po prostu zrozumiał. I wyobraźcie sobie, że ta książka liczy sporo stron, od razu powiem Wam, sporo stron, bo to jest około chyba 440 stron, jakby nie było, ale ja napisałem to w przeciągu 1 miesiąca, chyba i 10 dni. Zresztą o tym, słuchajcie, kochani, mówię o tym we wstępie. Ja inżynier, magister inżynier z wykształcenia, mechanik maszyn rolniczy, konstruktor, który od razu po studiach zaczął pracować w szkole rolniczej. Później całe życie pracowałem jako nauczyciel, bo pokochałem ten zawód. Nie wyobrażałem sobie, że mogę coś innego robić. Myślę, że byłem dobrym nauczycielem i wychowawcą. Pewne rzeczy jakbym czuł, co należy robić, chociaż miałem czasami kontrowersyjne metody wychowawcze w stosunku do niektórych uczniów i tak dalej, ale bardzo skuteczne i ci ludzie powychodzili po prostu na ludzi, że tak powiem. A później zaczęło mnie po prostu ciągnąć do pisania i między innymi właśnie zaczęły mnie interesować tematy związane z rozwojem duchowym. Ja sam byłem tym zaskoczony. Nie wiedziałem dlaczego. Tu przedstawiam we wstępie całą moją ścieżkę jakby życia. Jak to się wszystko zaczęło. To, że zacząłem pisać własnej potrzeby, w końcu stałem się wydawcą, bo załóżmy książka dzisiaj o cenie okładkowej, załóżmy 45 zł. Wiecie, ile pisarz, autor tej książki otrzymuje? 2 zł, 2,50 od sztuki, może 3 zł zaledwie. I to jak się nazbiera ewentualnie 1000 zł, takie są umowy z wydawcami, zawarte między wydawcami, autorami i tak dalej. Więc po prostu zacząłem wydawać we własnym zakresie.
To był też duży wysiłek, trzeba było się wiele rzeczy nauczyć i tak dalej, i tak dalej. I tutaj słuchajcie, tak jak mówiłem, że bardzo proszę o takie łagodne potraktowanie tego wszystkiego, co piszę, o ile oczywiście zamówicie to książkę. Moja zasada dzisiaj to jest taka, żeby trzeba stawać w prawdzie. To, co mówił Jezus, tylko prawda was wyzwoli. Jeżeli zaczynamy lawirować, kombinować na boki, to zaplączemy się w tych naszych zeznaniach, tych kłamstewkach, tych manipulacyjkach. A po co? I wiecie co? I tak jak skończyłem tą książkę, pamiętam, to było pisane w ogromnym trudzie, z ogromnym wysiłkiem. To była, wiecie, nawet nie umiem tego określić, jak to było pisane. To był czas takiego swego w pewnym sensie wariactwa. Jeżeli ktoś chce, może powiedzieć, tak, Dąbrowski, jesteś wariatem. Przyjmuję, mam dość grubą skórę, odporniłem się już na to, ale był to też czas, kiedy zaczytywałem się książkami takich 5 ksiąg, jak dobrze pamiętam, Donalda Neila Walsha Rozmowy z Bogiem, i jak skończyłem pisać tą książkę w amoku, tak jakby, to później przyszła mi taka myśl, ale zaraz. Ja to piszę, ale w gruncie rzeczy kto to będzie czytał? Czy to jest w ogóle cokolwiek warte? Do czego to jest? Po co ja to robię? Mówię, Boże, po co ja to robię? I nagle, pamiętam to jak dzisiaj, nagle wzrok padł mi na półkę z książkami i zobaczyłem trzeci tom Neila Walsha, Rozmowy z Bogiem, i tak na chybił trafi wziąłem, to jakby to coś mną kierowało, wziąłem, na chybił trafi, otworzyłem strony i padł tekst. Jeżeli leży ci na sercu to przesłanie, to ponieś je w świat. Nie martw się tym, czy zostanie zbrukane. Ono samo się obroni. Pamiętaj, czego cię nauczyłem. Daleko ważniejsze jest to, jak dobrze przesłanie jest przekazane, niż jak dobrze zostanie przyjęte. Wiedz także to. Uczysz tego, co sam musisz przepraszam, opanować. Nie trzeba najpierw osiągnąć doskonałości, aby głosić doskonałość. Nie trzeba najpierw dostąpić duchowego mistrzostwa, aby głosić duchowe mistrzostwo. Nie trzeba najpierw wznieść się na najwyższy szczebel ewolucji, aby głosić najwyższy poziom ewolucji. Staraj się tylko być szczery, autentyczny. Jeśli pragniesz naprawić rzekome krzywdy, podejmij stosowne działania. Zrób co w twojej mocy i nie wracaj już do tego. I ja wówczas wiedziałem, że był sens napisania tej książki, chociaż jak tutaj w tym wstępie piszę, że był taki czas, że obawiałem się, że jak tu niektórzy przeczytają, to pobiegną szybko po chrust do lasu, żeby ułożyć ładny stosik i autora ewentualnie spalić, bo tam są zawarte pewne, dla niektórych być może bardzo obrazoburcze różne rzeczy. No i tutaj, słuchajcie, wracając do tej książki, właśnie mówię o tym, jak sobie wyobrażamy Boga, no bo więc Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje, to znaczy, jeżeli ja jestem mężczyzną, mam 2 ręce, głowę, 2 nogi i tak dalej, no to zaraz, ale stworzył również kobietę, tak? No więc można zacząć zadawać pewne nieszczególne pytania. Jaka jest płeć Boga? No ale zaraz, mówimy Bóg Ojciec. Jak Bóg Ojciec, to znaczy, że mężczyzna. Z roku na rok coraz starszy i takie, wiecie, można sobie zadawać bardzo proste, jakby nie było prostackie, nawet można było powiedzieć, pytania. A tymczasem to my w ten sposób stwarzamy Boga na obraz i podobieństwo nasze. To jest zupełnie coś innego. A więc tutaj wyjaśniam mój punkt widzenia, czyli moją płaszczyznę widzenia, mój obszar widzenia, że tak powiem, postrzegania tych wszystkich spraw. Jest to pewna taka po prostu filozofia, ale wielu z nas myśli niejednokrotnie o tym. A teraz pytanie, oprócz tego, kto to jest Bóg, co to za istota, dlaczego wtłacza się w nas ciągle, że Bóg cię skaże, Boga się trzeba bać i tak dalej. Ja się w ogóle Boga nie boję. To jest mój przyjaciel.
I takie zdanie tutaj widzicie, jest sprawa taka, że jest masa cytatów. Ja sobie wcześniej przed pisaniem tej książki nie zdawałem sprawy z tego, że ja byłem do jej pisania przygotowywany wcześniej przez wiele lat. Dlaczego? Dlatego, że miałem taki zwyczaj prowadzenia notatek. Czytałem jakieś książki, wynotowywałem jakieś ciekawe cytaty autorów, tytuł książki i tak dalej, i później to się znalazło w tej książce. Słuchajcie, nieraz brałem, tak sobie myślałem, że potrzeba mi jakiegoś cytatu w tej chwili, gdzieś jakieś wpisać coś. Brałem zeszyt z cytatami, ja miałem ich kilka, otwierałem na chybił, trafił, bach, mam. I tutaj na przykład, jak mówił Albert Einstein, wierzący bardzo w Boga, idea osobowego Boga jest mi raczej obca, nawet wydaje mi się naiwna. Albo cytat z książki Jedyną planetą Ziemia: Bóg nie przeżyłby, gdyby nie potrafił śmiać się z siebie. A tymczasem my robimy z Boga raczej jakiegoś takiego ponuraka, okrutnika i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz bardzo przepraszam za to, że mogę naruszać czyjeś uczucia, ale to jest bardzo niemądre, niemądry ten argument, bo ty naruszyłeś moje uczucia religijne. To jest takie głupie, że głowa mała. Niektórzy mali ludzie tego po prostu używają. Niejednokrotnie po to, żeby kogoś po prostu skrzywdzić. W tej książce, ta książka nie jest do końca taka bardzo poważna, wiecie, sztywna. Ja nie sobie żartuję, bo jestem ogromnym prześmiewcą, że sztywne to są jedynie zwłoki w trumnie. I to po pewnym czasie. I w tej książce znajdziecie również pewne anegdotki. Tutaj przeczytam pewną anegdotkę. Poczekajcie, żebyście widzieli więcej. To ja zwiększę troszeczkę widok, żeby czcionka była większa, bo lepiej się to czytało, ok? No właśnie. Historyjka o stworzeniu Adama i płci Boga. Pewnego dnia w rajskim ogrodzie Ewa zwróciła się do Boga. Mam problem. O co chodzi, Ewo? Panie, ja wiem, że dzięki Tobie istnieje, mam ten przepiękny ogród, wszystkie zwierzęta, tego zabawnego węża, ale ja po prostu nie jestem szczęśliwa. Dlaczego, Ewo? Jestem samotna i po prostu wymiotuję już rajskimi jabłuszkami. Aha, Ewo, w takim razie stworzę Ci dla towarzystwa mężczyznę. A co to jest mężczyzna? Kochana, mężczyzna będzie wadliwym stworzeniem. Momencik. Mającym wiele złych cech, niezdolny do słuchania i empatii, za to z przerośniętym ego, agresywny i próżny, będzie kłamał, kręcił i zdradzał. Tak czy inaczej nie będziesz miała z nim lekkiego życia, ale większy, szybszy i silniejszy od ciebie będzie dobrze nadawał się do walki i polowania. Stworzę go w taki sposób, aby dostarczał ci fizycznej satysfakcji, bo kiedy się pobudzi, nie będziesz miała powodu do narzekania, choć będzie wówczas wyglądał dość głupio. Mężczyzna trochę jak dziecko, będzie zabawiał się kopaniem piłki, będzie nierozsądny i niezbyt sprytny, więc będzie również potrzebował twojej rady, aby nie wyjść na głupca. Moment. Brzmi wspaniale, powiedziała Ewa z ironicznym uśmiechem, ale w czym tkwi pułapka? Możesz go mieć pod pewnym warunkiem. Tu trochę mi teksty skaczą. Jakim? Będzie on dumny, arogancki, egocentryczny, więc musisz wmówić mu, że został stworzony jako pierwszy. Pamiętaj, to nasz sekret, to tak między nami, kobietami. No więc w tej książce jest sporo takich różnych cytatów, trochę humoru i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jeden cytat. No, bogini stworzyła kobietę, a potem pomyślała, że stworzy jej do pomocy i pociechy chłopa. Nawet bogini zdarzy się czasem być naiwną. A więc jest to coś takiego. Tutaj mowa jest o naszym ciele, jak zostało wspaniale zbudowane. To, o czym mówiłem w poprzedniej miniaturce, przedstawiam, ale tutaj jeszcze jest masa różnych innych, tak sądzę, interesujących rzeczy, które mogą być dla Was interesujące.
Momencik, szybciej przeskroluję w inny troszeczkę sposób. No właśnie, są ludzie, słuchajcie, którzy za wszelką cenę chcą dowodów. Na przykład udowodnij mi, że Bóg istnieje. No to jest bardzo niemądre, tak prawdę mówiąc. O tym mówi Jezus, tutaj jest masa różnych cytatów i tak dalej. Udowodnij. No więc na przykład, proszę bardzo, latam. Wsiadam do samolotu, fly by lot, czy fly by Wizz Air, Ryanair, czy jakoś tam i tak dalej, i tak dalej. I koniec, kropka, no. Osiągając boską świadomość, już się nie walczy z wszechświatem. Płynie się zgodnie z nim. Człowiek wtedy nie chce się usilnie zmieniać świata. Zamiast tego robi to, co jest w danej chwili do zrobienia. Działa jak woda, która po prostu płynie, nie próbując robić nic innego. Takie działanie jest czyste i zgodne z ruchem boskości. Buddha osiągnął oświecenie. I co zrobił? Tylko nauczał. Aż nauczał. Nadal prowadził żebracze życie, nadal jadł, spał, chodził, rozmawiał. Nie chodzi o to, że po oświeceniu można zmieniać cały świat. Ja jestem świecący, chodzę w jakichś nie wiadomo szafirowym ubraniu, szatach, błyszczę, koronę mam na głowie i tak dalej. To nie o to zupełnie chodzi. Chodzi o to, że po oświeceniu nie stawia się już oporu temu, co jest. Wszystko jest w porządku, ponieważ działa zgodnie z ruchem boskiej energii we wszechświecie, zgodnie z procesem miłości, który odbywa się sam. Oświecony jest tego świadomy i całkowicie z tym synchronizowany i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest masa, mówię, cytatów biblijnych również i tak dalej, i tak dalej. Bazuje na fragmentach Biblii, gdzie starałem się zrozumieć na przykład, z czym my mamy emanować. Na przykład powinniśmy być bardzo cierpliwi, być bardzo wytrwali. Kiedyś otrzymałem takie zdanie, które mnie potwornie zaskoczyło, znaczy może niewłaściwy wyraz, niesamowicie zaskoczyło. Cierpliwości cierpliwie się ucz. A ja jestem człowiekiem takim, że u którego wszystko musi być na przedwczoraj i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym, o życiu Jezusa, bo dużo na ten temat czytałem. Nie oznacza, że to wiem na 100%. To są też, o właśnie, jest to zdanie. Cierpliwości cierpliwie się ucz. Chociażby i tak dalej. Cierpliwość jest wielką cnotą. Więc tego typu historie, ale mówię też o tym, co mnie spotkało w życiu. Mówię o tym, co warto można zrozumieć na swoją potrzebę, w jaki sposób w ogóle żyć, w jaki sposób postępować, w jaki sposób stwarzać, materializować nawet nasze marzenia. Bo to się da, bo jesteśmy, kochani, stwórcami. Zostaliśmy obdarzeni taką energią, taką zdolnością do stwarzania. Zobaczcie, budujemy domy, samochody, potrafimy pokarm materializować, potrafimy stwarzać drugiego człowieka jako para, jako kobieta i mężczyzna, czyli mamy zdolności stwórcze, ale też mamy zdolności stwórcze do tego, żeby popełniać akty destrukcyjne. Więc pytanie, co należy robić? Więc tego typu to jest po prostu książka. Dużo po prostu takiej filozofii, jest właśnie rozdział jak stwarzać chociażby, gdzie piszę bardzo dokładnie, to są bardzo moje doświadczenia, ale mam również, kochani, takie tam rozdziały doświadczenia obecności, coś co otrzymywałem, ale jest też cała analiza modlitwy Ojcze Nasz, zdanie po zdaniu ewentualnie i tak dalej. Więc słuchajcie, no czy chrzest jest potrzebny? Myślę, że warto zapoznać się z tą książką, już zatrzymuję udostępnienie. O ile oczywiście będziecie tej książki ciekawi, treści, tego co sobie przedstawia. Jeszcze raz powtórzę, że to nie jest książka absolutnie dla każdego. Trzeba mieć otwarty umysł, otwarte serce na takie coś. Może dla wielu z Was przyszedł ten czas, jak kiedyś dla mnie przyszedł, żeby pójść jeszcze dalej, zrozumieć, tym bardziej, że weszliśmy teraz w erę wodnika,
zmienia się bardzo dużo. Ja po prostu to wiem. I na koniec wam powiem, czy to oznacza, że wiem wszystko. Nie. Czasami w dyskusjach z różnymi ludźmi moi rozmówcy mówią: Panie Januszu, ależ pan tyle rzeczy wie. Ja mówię: kochani, myśmy wypili zaledwie może kropelkę z całego oceanu. Zaledwie kropeleczkę z całego oceanu. To, co mówił Sokrates, o ile dobrze pamiętam, że Sokrates, wiem, że nic nie wiem. Więc to jest jedna mała kropeleczka. Ale jeżeli nawet wypiliśmy tę kropeleczkę, a w tej kropeleczce jest potężna informacja, to warto się z nią dzielić i dlatego się dzielę to z wami. I ta książka, Nie samym chlebem żyje człowiek, kochani, też nie wiem dlaczego, ale czekała 16 lat na wydanie. Nie wiem dlaczego do dzisiaj. Czy się to wyjaśni? Nie wiem. W tej książce również opisuję to, co było mi zapowiedziane, że coś się zdarzy. I praktycznie wszystko to, co było zapowiedziane, to się już wydarzyło. Jeszcze jest trochę rzeczy do wydarzenia się. Między innymi kiedyś napisałem takie 2 książki. Jesteś w tym, co spożywasz i przyswajasz, i Czysta woda zdrowia doda. I później po kilku latach otrzymałem taki jakby przekaz: będziesz pisał następne książki. Boże, już wszystko napisałem. Ja nic więcej nie wiem. Nie mam żadnej wiedzy, nie wiem, o co chodzi i tak dalej. Wszystko przyjdzie we właściwym czasie. Wiedza, umiejętności, bądź spokojny. Będziesz otrzymywał stopniowo wiedzę. Wtedy nie za bardzo w to wierzyłem. Ale zaczęło się to po prostu spełniać. Nagle zaczęły przychodzić pomysły, wiedza. No i teraz jest już 20 kilka książek. Następne są w przygotowaniu, przynajmniej 2, więc ja po prostu powiedziałem sobie: dobrze, never say never again, czyli nigdy nie mów nigdy, i po prostu powiedz Bogu tak ewentualnie, bo On też nie może mnie zmusić do niczego. Podobno otrzymaliśmy wolną wolę. Więc ja powiedziałem sobie: Boże, działaj we mnie i poprzeze mnie, tak jak mam robić jakieś prelekcje czy wykłady, to bardzo często to mówię: Boże, spraw, żeby to był Twój boski przekaz. Działaj we mnie i poprzeze mnie. Działaj w tych ludziach, poprzez tych ludzi, do których mówię, z którymi współpracuję. Niech się dzieje Twoja wyłącznie wola, nie moja. I spraw, żebym tym ludziom, których uczę, którym przekazuję tą wiedzę, żeby to była Twoja boska wiedza, Twoje boskie rozumienie, niezależnie od tego, jaki to będzie rodzaj wiedzy. Czy mówię o suplementach, czy o polach magnetycznych, czy o wodzie, czy na jakieś inne tematy. Niech to Twoje będzie boskie spojrzenie. Żadne inne. Nie moje. Nie moje. Nie egocentryczne, że tu ja, wiecie, występuję, gwiazda i tak dalej. Absolutnie nie o to chodzi. Tu chodzi o tą boską prawdę. Na ile to ludzie przyjmą, nie wiem. Ale tak było powiedziane na początku. Nieważne, jak oni to przyjmą, ważne, jak to będzie dobrze przekazane. No i chwała Bogu, że jak na razie y, spotykam się z taką dużą życzliwością i z bardzo dobrym odbiorem na wykładach czy z moich książek. Nieraz piszą ludzie, dziękują za książki, że to zmieniło im sposób myślenia i tak dalej, i tak dalej. No i tylko tyle. Zechcecie, to zamówicie. Jeżeli nie zechcecie, to może kiedyś, kto wie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście. Ta audycja o książkach była troszeczkę pewnie dłuższa, nieco, no ale jestem jaki jestem. Kochajcie mnie takim, jakim jestem. Co najwyżej można by powiedzieć. To cóż, słuchajcie, do następnej audycji o książkach i z innych okazji. Trzymajcie się, papatki. Do widzenia. Cześć.